Wiesz, co bym zrobił najchętniej? Zamienił się z tym pacjentem miejscami. A ty byś mógł tą platformą tak jak piesek, tak? Żeby za tobą jechała i zrobilibyśmy relację z MSPO. Na leniucha. Nie jest łatwo, powiedzmy tak, ale pokonamy nasze słabości i zrobimy dla was kolejną relację z MSPO. Trzecia wizyta na stoisku grupy WB. Po raz trzeci spotykamy się z dyrektorem komunikacji Remigiuszem Wilkiem i dzisiaj krótko o dwóch stricte już chyba uderzeniowych bezzałogowcach z waszej oferty. Fragout jest zawsze mile widziany, także możemy się mówić i czwarty i piąty raz, biorąc pod uwagę jakość tego, co Państwo pokazują. Dziękuję, drogi Remigiuszu. Co tutaj jest? Jest tutaj Warmate 3 i tutaj uwaga, zaskakująco, bo zmieniła się nazwa. Kiedyś to był Warmate 1, natomiast obecnie odzwierciedlamy masę głowicy bojowej. Tego rodzaju system może mieć głowicę o masie do 3 kg. To jest, powiedzmy sobie, odpowiednik dwóch pocisków moździerzowych 81 mm, więc całkiem sporo. To jest akurat ciekawostka tutaj, bo to jest system wykonany w nieco innej technologii, co widać m.in. po kształcie powierzchni nośnych i sterujących, czyli po skrzydłach i tym z tyłu stateczniczkach. Ale największą ciekawostką jego jest oczywiście głowica bojowa. To jest głowica przeciwpancerna, kumulacyjna. Stąd wyniesienie sensora, który normalnie znajduje się na wierzchołku, na grzbiet tego stożka, który tworzy płaszczyznę, znaczy tworzy samą osłonę zewnętrzną głowicy. Po to wszystko jest to robione, aby strumień kumulacyjny, który formuje się podczas ataku, nie natrafiał na przeszkodę, czy ta przeszkoda była maksymalnie zmniejszona, czy zminimalizowana. To jest system powstający na zlecenie jednego z klientów, bo zazwyczaj grupa WB działa w ten sposób, że dostosowujemy nasze rozwiązania na potrzeby, szyjemy je jakby dokładnie do tego, co klient chce. To nie jest jedyna głowica nowa, którą tutaj pokazujemy. To jest pierwszy raz, kiedy na MSPO pokazujemy całą rodzinę głowic do Warmate'ów 3, Warmate'ów 5 i Warmate'ów 20. Dwie pozostałe nowości, jeżeli chodzi o amunicję krążącą, to są właśnie rozszerzenie naszej rodziny o Warmate 20 i Warmate 50. To są pierwsze systemy, które wprowadzamy, które mają napęd spalinowy lub inny, alternatywny, obok napędu elektrycznego, który do tej pory charakteryzował tego rodzaju systemy. Napęd spalinowy charakteryzuje się tym, że w tej samej objętości mamy większą gęstość energetyczną paliwa, to znaczy, że coś z silnikiem spalinowym poleci dalej. Jeżeli chodzi o Warmate'a 20 i Warmate'a 50, jeżeli się im przyjrzymy, to zobaczymy, że to są dostosowane do dokładnie tej samej wyrzutni, która jest przez nas uniwersalnej wyrzutni, dostosowana już wcześniej do Warmate'a 5, do BSPU, do Warmate'a, do FT5. Nie, Warmate mały, Warmate 3 startuje z małej wyrzutni pneumatycznej, natomiast chodzi o większą wyrzutnię pneumatyczną, która jest m.in. zintegrowana z pojazdami 4x4 w ramach programu Gladius. To wszystko jest do tego dopasowane. Dokładnie z tej samej wyrzutni, czy też samodzielnej, czy też zespolonej z pojazdem, wystartuje Warmate 20, wystartuje Warmate 50. I Warmate 50 jakim zasięgiem się charakteryzuje? Mamy coś takiego jak strefę działania taktyczną, operacyjną i strategiczną. Warmate 50 porusza się w tej środkowej, to znaczy zasięg operacyjny. Okay. To jest system, który nosi w sobie 50-kilogramową głowicę. To jest ogromna masa tego materiału, co podpowiada wprost, że jest to rozwiązanie, amunicja krążąca do rażenia ważnych celów na dalekich dystansach. Czyli głowica jest klasyczna, odłamkowo-burząca. Głowica w wersji podstawowej do każdej naszej amunicji krążącej jest właśnie taka odłamkowo-burząca. To jest podstawowy rodzaj głowicy, natomiast może to być nie jedyna głowica używana, gdyż jak wszystkie nasze rozwiązania, ta głowica jest wymienna. Jak już ustaliliśmy parokrotnie, jesteście elastyczni, dopasowujecie się do potrzeb klienta i każde wasze rozwiązanie jest modułowe. Dopasowujemy się też do potrzeb dziennikarskich, na przykład spędzając z Wami bardzo dużo czasu. Jestem Ci bardzo za to wdzięczny, Remigiuszu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Czarnej Świątyni grupy WB na MSPO.
Wpadajcie, bardzo fajne stoisko. W nowym numerze Fragoutu jest opis w zasadzie, bo jeszcze nie recenzja, bo po 3 tygodniach używania to nie recenzja. Nowego munduru UFPRO, bo jesteśmy na stoisku Militaria.pl i Militaria.pl od kilku tygodni są dystrybutorem firmy UFPRO. I mamy tutaj najnowszy mundur UFPRO 3. generacji, składający się z combat shirta i spodni bojowych. Combat shirt wygląda na pierwszy rzut oka jak zwykły combat shirt, oczywiście termoaktywna tkanina, tak, mundurowa tkanina na rękawach, ale nie do końca, dlatego że UFPRO po pierwsze wprowadziło tutaj z boku, jak się przyjrzycie, to jest taki miękki pad, który macie na wysokości kości biodrowej, dzięki czemu jak założycie sobie ciężki pas pierwszej linii, to ogranicza otarcia i zwiększa komfort noszenia. Druga rzecz to jest siatka 3D. I zobaczcie, całe ramię w tej bluzie jest wykonane z siatki 3D i pod pachą również jest ta siatka 3D, więc jest bardzo dobra termika zachowana w tym miejscu, jest duży przepływ powietrza. To jest taki fajny myk. Jakby ktoś się zastanawiał, po co to jest, to za to się łapie zębami i otwiera się kieszeń. To działa, serio. Mam drugiej generacji bluzę UFPRO i to naprawdę działa. Spodnie bojowe, uproszczone w stosunku do poprzednich modeli, ale na przykład zachowano integralny pas. To jest integralny pas w tych spodniach, on jest tam przyszyty. Macie taką klamrę z materiału z 2 plastikowymi elementami, ale zobaczcie ciekawą rzecz, ten pas jest z zewnątrz obszyty rzepem, dzięki temu używając pasa pierwszej linii nie musicie stosować dodatkowego podpasa. Przypinacie go po prostu bezpośrednio do spodni. Z tyłu trochę podwyższony stan, miękka poducha poprawiająca komfort. Rozciągliwy streczyk 4D na tyłku. Bardzo dużo jest go tu wszyte. I te spodnie muszą być dopasowane. One muszą ściśle przylegać do ciała i wtedy ten stretch prawidłowo pasuje. Co jest zachowane w tych spodniach, co ja lubię? Kieszonka z tyłu, nie wszyscy tego używają, ale ja na przykład lubię mieć kieszonkę z tyłu. Oczywiście kieszenie cargo, na maksa rozbudowane. Jakby ktoś się zastanawiał, co to jest, to jest taka patka zabezpieczająca, którą można wypiąć, bo ona jest tu na rzepa, ale jak włożycie sobie tutaj tula, latarkę czy coś, to możecie to po prostu zabezpieczyć przed wypadnięciem. Podobna patka jest też tu. Kieszenie cargo zapinane rzepem, suwakiem, od góry suwak. Tu jest suwak dostępowy, ale to jest suwak wielofunkcyjny, dlatego że macie dostęp do kieszeni, siatkę wentylacyjną i jeszcze regulację wysokości nakolannika. Zlikwidowano suwaki znane z poprzednich generacji tu i przeniesiono go po prostu tu, upraszczając nieco konstrukcję. Świetne, integralne nakolanniki obszyte kordurą z miękką pianką i tutaj do tego są jeszcze wkładki z neoprenu i wkładki plastikowe i możecie po prostu kombinować sobie warianty, czy z wkładką samą tą, czy z samym neoprenem, czy z tymi z plastikiem, czy komplet. To wszystko wkładacie, tam jest odpowiednia kieszeń, montujecie i po prostu dobieracie sobie, o tu macie kieszonkę na przykład na ten plastikowy wkład, tak? Super, naprawdę super. Regulacja spodni jest zrobiona na guziczek, regulujecie je raz, a przy zakładaniu rozsuwacie po prostu z tyłu suwaczek, zwiększacie obwód nogawki i zakładacie spodnie. Tak jak powiedziałem, używam tych spodenek od mniej więcej 3-4 tygodni i jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Możecie spodziewać się recenzji. Bluzę mam jeszcze drugiej generacji, ale obiecali mi też 3, więc jak będę miał komplet, ponoszę to trochę i zrobimy recenzję na nasz kanał. Jedna z najgorętszych premier tegorocznego MSPO 2024, czyli borsuk, który ma raka w pewnym sensie. Jest z nami Krzysztof z Huty Stalowa Wola. Krótko powiedzmy o samym nośniku, tak? Bo wiemy mniej więcej czym jest borsuk, no ale tu mamy borsuka sposadowionym, jak to zostało ładnie nazwane, demonstratorem technologii wieży z moździerzem. Tak? To krótko o samym nośniku, na którym jest posadowiona wieża.
Nośnik, tak jak Pan powiedział, to jest borsuk. Jest to konstrukcja opracowana w skrócie Stalowa przez biuro konstrukcyjne. Powerpack to jest 720 koni, skrzynia automatyczna, 4 biegi do przodu, 2 do tyłu. Tak jak tutaj mamy widać, zawieszenie to jest hydropneumatyczne. I to jest ta druga wersja, bo mamy gąsienice gumowe. Tak, to jest elastomery, to są tak zwane. A jest jeszcze wersja na stalowych. Tak, tutaj one są dużo cichsze, mniej wibracji podczas bardziej jazdy. Płynna jazda. Bardziej no ale płynna pozostaje jazda, pytanie, lżejsze. bo wielu ludzi się pyta, o Jezu, guma, a przecież to się zerwie Nie, zaraz. to jest taki high-tech. Nasi przedstawiciele byli w tej fabryce, gdzie to się produkuje i naprawdę tego rodzaju rozwiązania są stosowane w pojazdach zachodnich, tak jak CV90, Redback, także to nie jest nowość. No bo to też to nie jest sama guma, tak, tylko tam w jest środku jest liny jeszcze są, lina tak, to jest stalowa, bardzo przynajmniej naprawdę, kilka. to jest bardzo wysoka technologia. To jest jeden jakby pas, tak, który jest wytwarzany w fabryce w Kanadzie. Czy żywotność tej gąsienicy jest porównywalna ze stalówką? Ja bym powiedział, że jest większa. Poważnie? Tak. Mówiliśmy o silniku, o Powerpacku, to Tak. jest niemiecki? Nie, ten Powerpack, znaczy projekt jest robiony w konsorcjum z NCBR-em, tak? Tam jest kilka firm. Powerpack został zaprojektowany wspólnie z WZM Poznań i to jest jednostka właśnie typu Powerpack, czyli on potrafi być wyciągnięty w ciągu godziny, wymieniony i na zewnątrz i włożony w ciągu 2 godzin. Dla ludzi, którzy nie orientują się, czym jest Powerpack to jest taka jednostka, silnik połączony z przekładniami, ze skrzynią biegu, tak. I wystarczy odpiąć go po prostu od przekładni bocznych. Tu są znaczy nawet nie to silnik, to są wały, które się rozpina, są szybkozłącze, które służą do właśnie takiego szybkiego rozpinania. Rozpinamy wszystkie instalacje doprowadzające, przy czym rozpinamy je w taki sposób, że się z nich nic nie wylewa. Oczywiście, tutaj nie ma ani kropelki. I wtedy w ciągu godziny wymieniamy całość. Wyciągamy i w ciągu 2 godziny składamy. Czyli około 2 godziny jesteśmy w stanie wymienić Powiem całą... szczerze, potrafimy to zrobić dużo szybciej. Okej. Kwestia opancerzenia? No to tutaj tak jak wymagania są, to są tak, to są modułowe płyty, to są też pływaki, bo to jest amfibia, więc to ma podwójne zastosowanie. Czyli zwiększamy wyporność. Dokładnie. I dodatkowo zwiększamy też ochronę balistyczną. Oczywiście spełnia wymogi wojska, takie jak są w wymaganiach. Boki, przód, dach, to wszystko zgodnie z wymogami. Tak samo jest ochrona przeciwminowa, która oczywiście też została sprawdzona podczas badań kwalifikacyjnych. Wóz przeszedł badania, oczywiście również badania w otoczeniu systemowym, czyli żołnierze nim jeździli, zrobili obsługi, zostali przez bodajże 4 czy 6 tygodni przeszkoleni, żeby mogli sami nim po prostu poużywać. To pytanie takie, które wiele osób pewnie chciałoby zadać. Ile to poleci? Jak na taki pojazd, to powyżej 75. 75 na godzinę. Mówimy o drodze oczywiście, no bo w terenie... Utwardzonej. Tak, w terenie będzie gorzej. W terenie 40. To też ile on waży? 28 ton. To powiem tak, jak jeździłem kiedyś na poligonie 7.2 w czasie służby, 41 ton i to jak jedzie 40 na godzinę, to wrażenie jest takie, jakby samochodem jechał 140 na godzinę. Bardzo płynnie. Tutaj mechanizm skrętu jest zabudowany w skrzyni. Volant, zresztą tam w tamtym, tu jest to samo, czyli to podwozie i borsuka jest prawie identyczne. Dach jest zmieniony, ponieważ żeby pierścień wieży inny, tak? Tak, dokładnie. W środku też nie ma siedzeń desantu, więc jest zabudowa typowo pod raka. No to nie ma też jakby tych siedzeń dla dowódcy i operatora, no bo tu jest wieża koszowa, więc to jest zabudowa inna oczywiście, bo tam w normalnym borsuku jest bezzałogowa, więc... No. To o wieży powie nam za chwilę inny specjalista z Huty Stalowo-Wola. Dziękuję bardzo za przybliżenie nam szczegółów nośnika borsuka z rakiem. Dziękuję.
No to mamy omówiony już kadłub z Krzysztofem specjalistą, a teraz mamy Marcina specjalistę, który omówi nam demonstrator technologii systemu wieżowego moździerza RAK posadzonego na kadłubie borsuka. Tak, tak, dokładnie. MSW, czyli moździerzowy system wieżowy z przeznaczeniem do niszczenia właśnie wszelkiej infrastruktury drogowej, taktycznej, Siły żywej, pojazdów lekko opancerzonych i tak naprawdę jest to modernizacja, głęboka modernizacja obecnego też raka M120 Czyli tego moździerza. narożku. Tak, tego narożku. Tylko tu zostały uwzględnione wszystkie, jakby to powiedzieć, też sugestie użytkownika, prośby można by powiedzieć, ale też i nasze, co myśmy zauważyli podczas całego ta toku wieża nie produkcji. jest jakby trochę niższa? Wieża wizualnie jest niższa, ale tak naprawdę tak, troszkę jest niższa, mniejsza, tak naprawdę jest dłuższa, mamy troszkę więcej miejsca, ale zachowaliśmy ten sam gabaryt masowy. Jedną z takich jakby rewolucji integracyjnych było też zwiększenie długości lufy o tam ponad o metr. Czyli Więc to się przełoży na zwiększenie zasięgu. na zwiększenie zasięgu, tak, na zwiększenie precyzyjności też donośności pocisków, ale przede wszystkim zastosowaliśmy też złącze bagnetowe lufy, czyli nie musimy demontować całego układu wahadłowego, tylko na poligonie odkręcamy lufę w 20 minut, nową wkręcamy i możemy dalej prowadzić ogień. Tak jak to jest robione na zwykłych karabinach 7,62, 12,7, po prostu lufa wymieniana i dalej prowadzimy ogień. Teraz tak, w stosunku, w porównaniu do wieży znanej z raka na Rosomaku, tu nawet na zewnątrz widać kilka zmian. Tu mamy z tyłu moduł pancerza reaktywnego. Tak, dokładnie. Jaki to jest pancerz? Bo to jest chyba ten z Witu, nie? Tak, to jest pancerz z Witu, Paladin. Dodatkowo jest tu tylko zaprezentowana możliwość jego zastosowania, czyli zwiększenie tej ochrony dla żołnierzy, dla użytkownika, ale jest możliwość też tutaj zastosowania do pancerzenia balistycznego do 3. poziomu, tak jak jest cały wóz dopancerzony. Czyli mamy generalnie na wieży opancerzenie modułowe de facto. Tak, tak, jak najbardziej i to będzie konfigurowane w zależności od użytkownika, co będzie chciał, tak? I jakie będzie przeznaczenie wozu. Obok mamy, podejrzewam, że jest to demonstracja możliwości, a nie konkretne rozwiązanie. Mógłbym powiedzieć, że jedno i drugie, bo tak naprawdę to jest konkretne rozwiązanie i demonstrator możliwości też na wszystkie nasze pojazdy, jakie możemy też skonfigurować. Mamy tutaj, żeby było jasne, wyrzutnie drona rozpoznawczego. Nie tyle co wyrzutnie, to samego drona rozpoznawczego, on sam się wysuwa, tak? Automatycznie operator ma do dyspozycji taki pulpit sterujący w środku, więc wysuwa go sobie po prostu, operując w środku, w komforcie, wysuwa i może dron służyć jako rozpoznanie terenu wyjściowego, czyli tam, gdzie się załadowuje amunicję, ma jechać w teren stanowiska ogniowego, zanim go zajmie, może sobie rozpoznać tym dronem, ma w podczerwieni, wszystko jest w cyfrowej jakości obrazu. Będzie miał również możliwość, jeśli znajdzie jakieś zagrożenie, wskazać dane zagrożenie, czyli jego współrzędne. Czyli dla nas jest to już potencjalny cel i będzie sprzęgnięty razem z systemem kierowania ogniem i BMS-em, czyli nie tylko ten cel będzie widoczny dla tej załogi, jak również dla załogi innych pojazdów, jak borsuków czy wozów dowodzenia. Ale jeszcze jego dużą zaletą jest, że ten dron może współpracować w roju dronów. Czyli po prostu tak naprawdę wypuszczanych jest 5-10 takich dronów na szerokości 6 km, czeszą teren do przodu i wszystko skanują, tak? Czy są jeszcze jakieś rozwiązania w tej wieży, których nie ma w wieży rosomakowej, nazwijmy Tak, to jest szereg właśnie, nie tylko długa lufa i zmieniony układ wahadłowy. Całkowicie został zaprojektowany nowy układ ładowania. Czyli jest automat ładujący. Tam też jest automat ładujący, tu też w pełni automat, ale ten jest praktycznie dwukrotnie szybszy. Tamten ładował 6-8 pocisków na minutę, ten ładuje 10-12 pocisków na minutę. Został też uproszczony pod względem obsługi. Przedtem miał 9 napędów,
Teraz ma tylko 3 napędy. Czyli mniej elementów, które mogą zawieść. Dokładnie, tak samo czujniki zostały zredukowane o ponad 60%. To też dla użytkownika jest jak najbardziej Uproszczenie lepsze. konstrukcji, redukcja masy, Zwiększenie uproszczenie układu, szczelności. zmniejszenie kosztów. Tak. Tak naprawdę jeszcze tutaj mamy zmianę rozmieszczenia stanowisk operatorskich. W poprzedniej wersji dowódca miał do dyspozycji karabin 7,62, ręcznie sterowany, wychodził na tą swoją stanowisko strzeleckie i ręcznie musiał dać strzał. Jak wiemy, to była najważniejsza osoba w pojeździe, a była narażona na, jakby to powiedzieć, Nieprzyjemności wynikające z pola walki. A teraz mamy zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, który tak naprawdę operator... Tarnów. Tak, z Tarnowa, który tak naprawdę operator obsługuje. Razem Wychodząc z pojazdu, ma głowicę obserwacyjną, ma Dokładnie. głowik, ma celownik i może spod pancerza sobie strzelać. Tak. Dobrze. Niestety nie możemy Wam pokazać tego wewnętrzno, bo to jest jeszcze top secret. Znaczy można zajrzeć, nie można filmować. Więc musicie się jeszcze wstrzymać troszeczkę, ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Huta Stalowa Wola zaprosi nas do siebie i będziemy mogli Wam pokazać więcej szczegółów odnośnie tego moździerza. jak najbardziej, nawet na testy, bo pojazd jest jeszcze O. modelowy, prototypowy. Wszystkie badania, testy trakcyjne, strzelaniem są wszystko jeszcze przed nami, więc Super. dlatego jest to jeszcze pilnie strzeżone. Dziękuję bardzo Dziękuję. za omówienie. Mamy nadzieję, że się podobało, a teraz lecimy dalej. Stanęliśmy sobie przy czołgu. Nie bez powodu, dlatego że stoimy razem za nią, z którą też znamy się kupę lat. Ania jest przedstawicielem firmy Milliken. Nazwa Milliken może Wam za wiele nie powiedzieć, ale jak Wam powiem, że Milliken jest właścicielem marki Polartec, Tak. to pewnie już Wam coś powiem. Droga Aniu, Polartec wielu ludziom kojarzy się przede wszystkim z fajnymi polarami, z ciepełkiem, tak, zakładam, jest fajnie, jest termika, jest mi cieplutko, jest fajny przepływ powietrza, ale Polartec to nie tylko to. Nie bez kozery stoimy przy czołgu. Oczywiście nie bez kozery stoimy przy czołgu. Dzięki za to pytanie. Oczywiście Polartec to nie tylko te materiały na zimną pogodę, ale przede wszystkim bardzo techniczne materiały na potrzeby wojska. Jak doskonale wiesz, Polartec to część systemu na zimną pogodę Armii Stanów Zjednoczonych. Do tego mamy całe mnóstwo produktów trudnopalnych, które produkujemy od bielizny, po polary, po softshelle, które mają za zadanie dać nie tylko tą ochronę trudnopalności, ale przede wszystkim komfort, ciepełko, jak wspomniałeś, i bardzo dobre doznania dla żołnierzy. A dlaczego stoimy dzisiaj przy czołgu? Dlatego, że my nadal tutaj pracujemy nad projektem bielizny trudnopalnej dla polskiego wojska i mam nadzieję, że nasi żołnierze, którzy właśnie będą niedługo jeździć tak wspaniałymi czołgami, będą również ubrani w tą świetną bieliznę. No tak, no bo chłopaki mają trudnopalne kombinezony, ale z bielizną no już nie jest do końca tak dobrze, tak? Bo problem polega na tym, że przy pożarze czy przy podmuchu występuje niebezpieczeństwo zapłonu tej odzieży, czy bielizny, czy munduru, podsycania płomienia, topienia się i wtedy powstają bardzo paskudne rany. To się leczy miesiącami, są straszne blizny, komplikacje i tak dalej. Natomiast bielizna wykonywana z dzianin, nie z tkanin, z dzianin, tak. z dzianin Polarteca, to jest tak zwane no melt, no drip. Ona nie podtrzymuje płomienia, a nawet jak się zacznie, powiedzmy, już dostanie tak dużą temperaturę, że normalna by się zapaliła, to ona się po prostu z węgla i kruszy. Dokładnie, aczkolwiek, tu jedna mała uwaga, poszliśmy o level wyżej. Bielizna, którą produkujemy już w Polsce, jest na wyposażeniu kilku krajów NATO, jest w pełni trudnopalna. Nie jest to już tylko level no wet, no drip, ale pełna trudnopalność, spełniająca bardzo wyśrubowane warunki normy ISO, która jest oczywiście trudna do spełnienia. Naszym celem w ogóle przy tym transferze technologicznym było nie tylko zrobienie kopiuj i wklej tego, co było w Stanach, ale również podwyższenie tych parametrów ochronnych. Bo części Waszych dzianin już w Wojsku Polskim się używa. Współpracujecie z firmami tworzącymi umundurowanie dla Wojska Polskiego i część dzianin Polarteca jest już używana.
Jest oczywiście, ale w bardzo małym zakresie wciąż niestety, dlatego że jest to odzież do projektu Tytan, która była dosyć testowana masowo. Wczoraj dostałam pierwszy feedback z tych testów i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, bo wszystkie elementy odzieży wykonane z Polartec przeszły bardzo pozytywnie przez te testy, więc czekamy teraz na implementację i zakończenie projektu. Zajmie to co najmniej 2 lata, zanim ta odzież trafi w ręce żołnierzy, ale jest światełko w tunelu. No bo przekrój materiałów, które wychodzą z fabryki Polarteca, w której w 2010 byłem. Jeśli dobrze pamiętam, to tam jest chyba poniżej 20 bazowych dzianin, a potem przez obróbkę tych materiałów, tam skromanie, mechacenie i tak dalej, uzyskuje się ponad 400 końcowych modeli dzianin. Nie kłamie? Tego jest nawet więcej teraz, dlatego że my technologicznie cały czas się rozwijamy, ale Milliken to nie tylko Polartec. Milliken to cała gama tkanin na różne rodzaje, że tak powiem, potrzeb. Od trudnopalnych po tych, które mają zaawansowane kamuflaże w podczerwieni. I tu chcę się pochwalić małym sukcesem. W tym roku wygraliśmy pierwszy przetarg z tkaninami Millikena dla wojsk specjalnych. Naszych? Już wkrótce, tak, już wkrótce nasi specjalsi będą mieli mundury Nike wykonane z tkaniny Milliken. Mam nadzieję, że zobaczą różnicę, dlatego że nasze materiały nie spierają się tak szybko, a co za tym idzie, dłużej mają tą ochronę w podczerwieni, która jest bardzo istotna dla nich. No tak, bo przypadłością mundurów trudnopalnych używanych choćby w Armii Stanów Zjednoczonych, wykonywanych z tkaniny na D, jest to, że one faktycznie dosyć szybko tracą kolory. Tam jest kilkanaście prań i ten mundur robi się w zasadzie jednolity. Dlatego też Milliken ma swoją ofertę, którą praktycznie przejął prawie wszystkie mundury trudnopalne na amerykańskim rynku. Te mundury nie spierają się do 100 prań, tam jest gwarancja użyteczności munduru do 100 prań. I ten produkt też mam nadzieję już w przyszłym roku będzie na użytkowaniu wojsk specjalnych w Polsce. Projekt jest na końcowym etapie finalizowania specyfikacji i dokumentacji techniczno-technologicznej w ośrodku w Łodzi. Natomiast przeszedł już przez testy polowe i nasi specjaliści byli zachwyceni. No to cóż, pozostaje nam życzyć Tobie i nam, sobie, żeby dzianiny i tkaniny z Millikena ogólnie weszły szerzej trochę do użytku w Wojsku Polskim. Ja używam Polarteca, no tak kilkanaście lat różnych dzianin, tkanin, membran i nie wiadomo czego jeszcze. I ja to potrafię docenić. Jestem fanem tej firmy, ale Gore też używam, żeby nie było. Ale Gore jest naszym partnerem i klientem, współpracujemy od bardzo No tak, wielu lat. Kiedyś była to konkurencja, ogień z wodą, teraz się przyjaźnimy. a teraz już nie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Życzę szerokiego wejścia z Waszą ofertą do Wojska Polskiego, na przykład w ramach operacji Szpej. I do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia. No to mi wczoraj powiedział, ty chodź na zewnątrz, tam są takie fajne turbiny wiatrowe. No to przyszliśmy i faktycznie mamy turbinę wiatrową, firma Dospel, lider wentylacji. Więc jak wentylacja, to znają się na wiatraczkach, a jak znają się na wiatraczkach, to zaprzęgli wiatraczek do zrobienia prądu. No i to jest właśnie nasza turbina, nasz flagowy produkt, jeżeli chodzi o dział zielonej energii. Akurat ta turbina jest to turbina 500+, czyli ona generuje 560 W. Ta turbina jest przygotowana na potrzeby targów. Pokazujemy mniej więcej, że możemy wyprodukować turbiny jako jedyni w Europie z 3 generatorami prądu. I tutaj w tym przypadku każda turbina posiada takie generatory. 500 posiada jeden generator, 1 kW turbina posiada 2. Jeżeli chodzi o 1,5 kW, ma ona wtedy 3 generatory. Jest to najbardziej efektywna turbina na chwilę obecną na rynku europejskim. Kolor tej turbiny przygotowany został pod te targi ze względu na tematykę naszych targów. Zainteresowanie jest niesamowite, jesteśmy naprawdę zadowoleni. Czy to są turbiny, które można sobie rozstawić w polu na przykład? Te turbiny są to typowe przydomowe turbiny wiatrowe, czyli możemy je montować na dachach. Jeżeli wojska, chodzi tak? o wojsko, tak, wrzucamy maszt. Robimy obóz, tak, rozstawiamy Tak, sobie to. wystawiamy ją na No nie warunki wymaga atmosferyczne. nie wiadomo czego tam. No jesteśmy tutaj teraz tak naprawdę, kotwienia. jesteśmy teraz tak naprawdę w obudowie, tak? Troszeczkę powiewa, widzimy jak ona działa, tak?
No tam jest napisane, że od 1,2 metra na sekundę zaczyna już zaczyna pracować, generować czyli prąd. tak, ona już zaczyna generować od 1-2 metra na sekundę. Natomiast jeżeli chodzi o szczytową taką produkcję, to jest w granicach 20 metrów na sekundę, optymalna jest to w granicach 11 i robi robotę. Mamy napisane moc od 500 do 4,5 tysiąca W, tak? Tak, jeżeli Co chodzi zrobić, o... żeby uzyskać 4,5 tysiąca? Trzeba kupić 3 turbiny po 1500, I tak? spiąć. Bo są tak, Okej. tak, bo one są wtedy zrobione w ten sposób, że na przykład zestaw 1,5 kW to są 3 turbiny 3500, tak? Jeżeli chcemy zestaw 3000 W, bierzemy wtedy 3 turbiny po 1000, jeżeli 4500, no to mamy Czy to jest 3 po bardziej 3,5. efektywne niż na przykład rozłożenie kilku metrów paneli fotowoltaicznych? Tak, no bo generuje praktycznie moc 24 na dobę, tak? Jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, no to mamy wtedy tylko teraz wtedy, tak, kiedy ale świeci za 6 słoneczko. godzin już nie do końca. Za 6 godzin już tego nie będzie, A jak jeżeli cenowo? chodzi... No, jeżeli chodzi o ceny, no to na chwilę obecną jesteśmy najtańsi na rynku, tak? Bo porównując do cen konkurencji, tego typu turbina mniej więcej o takich gabarytach kosztowałaby w granicach 10 tysięcy, u nas jest to turbina w cenie 5 tysięcy. Więc to jest ten 500 generator watów non-stop za 5 5 koła? tysięcy. To jest właśnie cały myk naszego produktu, tak? Kurna, ale Czyli lądują niestety... mnie na dachu. A ja mieszkam w bloku. Trzeba pogadać w spółdzielni, Mamy wrzucić płaski na dach. spółdzielnię, płaski dach na całym tym, zapraszam, możemy to ogarnąć, nie? Dobra, dziękuję serdecznie za przybliżenie turbin, który wypatrzył Lotos. Super. Dzięki.